Messi w Miami, Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Dwaj piłkarscy bogowie, którzy przez dekadę rządzili europejską piłką, rywalizując między sobą o to, kto jest najlepszy. Dziś grają w ligach, o których większość kibiców jeszcze kilka lat temu nawet nie słyszała. Dlaczego więc odeszli z Europy i co to mówi o współczesnym futbolu? W tym materiale się tego dowiecie, jednak zanim to pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał oraz zostawić łapkę w górę po więcej takich materiałów. Ronaldo i Messi przeciągnęli swoje legendy do granic możliwości. W przeciwieństwie do wielu innych sportowców, którzy kończyli karierę zbyt wcześnie. Oni trzymali poziom przez niemal półtorej dekady. Przez prawie 15 lat walczyli ramię w ramię o trofea, rekordy i status GOATA. Gdy jeden zdobywał hat-tricka, drugi odpowiadał golem z rzutu wolnego. Too far out for him. Priceless goal from Lionel Messi. Ronaldo! Oh, the unbelievable Messi shot. Oh, my Messi! Oh, you beauty! Who is the best player in the world? Ich ambicja napędzała całe pokolenie nie tylko kibiców, ale też młodych zawodników. Ale każdy król musi kiedyś zejść ze sceny. I tak też było w tym przypadku. Tempo gry rosło, taktyka się zmieniała, a nowe pokolenie wchodziło do gry. Głodne, szybkie i medialne. Mbappe, Haaland, Vinicius, Bellingham oraz Yamal. Wszyscy mieli być kolejnym kimś. Kolejnym Messim, kolejnym Ronaldo. Nie ma co się oszukiwać. Finanse odegrały ogromną rolę w odejściu tych zawodników spoza Europy. Ronaldo w Arabii Saudyjskiej zgarnia ponad 200 milionów euro rocznie. I to tylko z samego kontraktu z klubem. To znaczy, że jego godzinówka to ponad 23 tysiące złotych. Za tę kwotę mógłby co godzinę kupować 24 najnowszych iPhone'ów. Przyznacie sami, że brzmi to dość absurdalnie. Natomiast Messi w Miami zarabia nieco mniej, bo około 50 milionów euro rocznie. Ale to nie wszystko. Bo oprócz pensji ma również udziały w MLS, udziały w Interze Miami, a nawet procent od przychodów Apple związanych z transmisjami ligi. Jednakże obaj zyskali coś jeszcze. Pozycję, o jakiej w Europie mogli zapomnieć. Tutaj nadal są numerem 1, a przy tym mogą nadal robić to, co po prostu kochają bez większych oczekiwań. Jednak Ronaldo i Messi nie trafili tam przypadkiem. Ich transfery to nie tylko sport, bo to również świadome oraz strategiczne ruchy. USA oraz Arabia Saudyjska nie kupiła ich za umiejętności, a za ich wielkość medialną na całym świecie. Dla tych krajów futbol to narzędzie do budowania wizerunku i globalnego wpływu. Dzięki obecności Messiego i Ronaldo przyciągają sponsorów, inwestorów oraz nowych zawodników, a przede wszystkim miliony widzów przed ekranami. I nagle ligi, które jeszcze wczoraj były ignorowane i nieznane, stają się tematem numer 1. Messi to idealna twarz ekspansji piłkarskiej USA, zwłaszcza, że w 2026 roku mundial zawita na amerykańskie stadiony aż w 11 miastach. Ronaldo to pionier piłkarskiej rewolucji w Arabii Saudyjskiej. To właśnie po nim przyszli Benzema, Neymar, Mane, a liczba wielkich nazwisk rośnie z każdym okienkiem transferowym. W Europie już nie było miejsca na błędy. Każdy słabszy mecz był im wytykany i wmawiano, że powoli zbliża się ich upadek. Tutaj grają na luzie, dają show i nikt nie wymaga, żeby co tydzień wygrywali Ligę Mistrzów. Liczy się tylko obecność, nazwisko i magia, która przyciąga tłumy. To nie przypadek, że Messi wybrał Miami. Z tego względu, że może tam łączyć rodzinne życie z byciem gwiazdą. Bez paparazzi na każdym rogu i bez codziennego szumu na mieście. Natomiast u Ronaldo wygląda to inaczej. Tu jest twarzą nie tylko ligi, a całego kraju, ambasadorem projektu oraz ikoną. To właśnie on uruchomił efekt domina, który trwa do dziś. Trzeba pamiętać, że to nie tylko najlepsi sportowcy, ale także potężne marki globalne, ludzie, których zna każde dziecko w każdym kraju. Ej, stop! Szukasz tańszych gier, oprogramowania czy doładowań na swoje ulubione platformy? Enema to miejsce stworzone dla Ciebie. Czekają na Ciebie setki gier na Steam, Xbox, PlayStation, a także Nintendo i wiele innych. A wszystko oczywiście w najlepszych cenach. Enema oferuje także dostęp do najnowszych, ale także starszych gier, przez co jest ogromny wybór. A każda transakcja jest tam bezpieczna, więc nie musisz się o nic martwić.
W razie czego wsparcie klienta działa 24/7, więc jak masz jakiś problem, możesz tam do nich napisać. Codziennie są nowe oferty oraz okazje promocyjne, dlatego nie przegap tego i kup coś już dla siebie teraz za pomocą mojego linku, który znajduje się w opisie. Dla niektórych to może być ucieczka od trudniejszych wyzwań. Dla innych to genialny ruch. Choć ich kariery wciąż trwają, trudno nie odnieść wrażenia, że zbliżają się do swojego końca. Ale zamiast powolnego zanikania w cieniu, wybrali drogę, która pozwala im nadal błyszczeć. Messi i Ronaldo są dowodem na to, że końcówka kariery nie musi oznaczać schodzenia ze sceny. Można zejść z europejskich stadionów, ale pozostać na pierwszych stronach gazet i w świadomości fanów na całym świecie. Bez presji, bez wiecznego porównywania formy do lat świetności oraz bez konieczności grania co tydzień w Lidze Mistrzów. Za to z gigantycznymi pieniędzmi, wpływami i spokojem, o którym marzy wielu aktywnych zawodników. Zarabiają dziesiątki, a nawet setki milionów euro rocznie, będąc twarzą projektów, które wykraczają daleko poza sam sport. Wyznaczyli nową definicję słowa legenda. A ty? Co byś zrobił? Wolałbyś zostać w Europie, schodząc powoli w cień młodszego pokolenia? Czy może wolałbyś napisać swoją historię na nowo, w miejscu, gdzie jesteś numerem 1, a cały świat patrzy tylko na ciebie? Napisz w komentarzu, którą drogę byś wybrał. I nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem po więcej takich piłkarskich materiałów.